I teraz byśmy chcieli opowiedzieć o tej drodze, którą przeszliśmy właśnie. Skok milowy od węgla drzewnego do stali. Jak to się stało? Jak to się stało, że 100 lat temu spotkalibyśmy się pewnie w innym miejscu. A teraz możemy to robić na tak wielką skalę w takiej wielkiej hali. Jak to się stało? Jak to jest możliwe? O tym oczywiście opowie pani doktor habilitowana Iwona Jelonek, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Pani profesor reprezentuje Wydział Nauk Przyrodniczych, jest ekspertką w dziedzinie petrologii i geochemii organicznej. Zajmuje się oceną jakości paliw stałych oraz procesem karbonizacji węgla, a także produkcją i spalaniem biomasy. Poprosimy o wielkie brawa dla pani profesor. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu za przywitanie i zachętę do może płynniejszej wypowiedzi w następnych częściach mojej prezentacji, ale też przede wszystkim Panie Kamilu dziękuję za wprowadzenie i za przedstawienie mojej sylwetki. Skok milowy od węgla drzewnego do stali. Jakżeż musieliśmy wykonać dużo tej mrówczej pracy, aby móc cieszyć się choćby tym miejscem, w którym dzisiaj jesteśmy, choćby na tych stołkach, w których Państwo siedzicie, choćby na piłeczce baloniku odbijającej przez śliczną małą dziewczynkę, jak i że na te światła, które na nas patrzą, na konstrukcję, która nas otacza i nad kopułę, która została posadowiona na Centrum Kongresowym w Katowicach, abyśmy mogli cieszyć się tym pięknym miejscem. Moi Państwo, ale jak to po akademicku, definicją czas zacząć. Węgiel. Cóż to takiego węgiel? Czarna, brudząca skała. Jednakże z greki są to kaustobiolikty. Kaustos, czyli oznacza palny, bios, życie, litos, palny, czyli palna, żywa skała. Czy to jest prawda, czy to jest tylko fikcja? Jak Państwo myślicie? O tym wszystkim opowiem za parę chwil, aby można było cieszyć się tą czarną skałą, czarnym złotem, którego mamy tak dużo na naszym Śląsku. Stąpamy wręcz po tych gigantycznych obszarach, które składają się z węgla kamiennego. Węgiel drzewny, on jest dzisiaj głównym bohaterem mojej prezentacji. Węgiel drzewny powstaje w wyniku suchej destylacji, jest inaczej nazywany węglem roślinnym, czy też czernią węglową. Zdjęcia, które Państwu prezentuję w tej chwili za moimi plecami, przedstawiają węgiel kamienny i węgiel drzewny już w zupełnie innej odsłonie tej, którą ja mam przyjemność badać i oglądać niemal każdego dnia pod mikroskopem w powiększeniu 500 razy. Ale z czego powstał węgiel kamienny? To jest między innymi odcisk gigantycznej rośliny, która w przeszłości około 340-20 milionów lat temu cieszyła się tym, że mogła szumieć i kołysać się na wietrze i była tą częścią świata roślinnego, która dostarczała ogromne ilości choćby tlenu. Natomiast węgiel drzewny pod mikroskopem, jakżeż jest uroczy. Zobaczcie Państwo, jak mieni się kolorami i barwami. Wystarczy tylko 500 razy więcej obrazu dodać w powiększeniu i możemy obserwować go już w zupełnie innej sukience. Ale tak naprawdę spacer po karbońskim lesie to jest początek tej całej historii. Tej, którą chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć, ponieważ zachęcam, chodź, opowiem Ci bajkę czarną jak smoła, przy której warto ogrzać się z wieczora. Otóż ten spacer po karbońskim lesie nie przez przypadek znalazł się tutaj dzisiaj razem z Państwem. To przecież my dzięki technologii, którą skoczyliśmy, ten skok milowy do stali od węgla drzewnego, możemy wynieść się na orbitę i oglądać naszą przepiękną, błękitną planetę. A dzięki wyobraźni, a także zapisom w skałach osadowych, skałach organicznych, tych czarnych węgli, możemy odtworzyć środowisko, genezę, czyli depozycję, w jakich warunkach miały miejsce te wydarzenia, które odbiły piętno choćby na naszym codziennym życiu, choćby na tym, co było w przeszłości, w teraźniejszości, a także kreuje naszą przyszłość.
Otóż, moi Państwo, to są obrazy mikroskopowe, które pokazują, jak wygląda węgiel. Ten, który brudzi ręce, ten, który jest niechcianym węglem, tak jak węgiel drzewny, węgiel kamienny, węgiel brunatny. Jednakże on jest miejscami, przede wszystkim w 80% bielszy niczym śnieg na Spitsbergenie. Wystarczy tylko mu się dokładnie przyjrzeć i ja niczym jak Sherlock Holmes odkrywam, z których części roślin powstała ta czarna skała. Ale kończąc spacer po karbońskim lesie, wróćmy do węgla drzewnego. Gdy spacerujemy po lesie współczesnym, zachwycamy się kolorami, zachwycamy się szumem drzew, zachwycamy się zapachem różnego rodzaju żywic. I czy my się zastanawiamy wówczas, że to my sięgamy, podobnie jak po węgiel kamienny pod ziemię, wyciągamy go na ten świat, wykorzystujemy i porzucamy. Podobnie, produkując węgiel drzewny, również musimy podjąć rabunkową eksploatację, czyli ścinamy drzewa, poddajemy je następnie suchej destylacji, czyli procesom technologicznym, abyśmy mogli w sobotę, w niedzielę, czy w każdy dzień pięknej, słonecznej pogody, kiedy są warunki atmosferyczne przychylne, grillować w naszych ogrodach, grillować nad wodą i cieszyć się tym, czy może on nas obdarować. Jednakże, moi Państwo, prawda jest taka, że człowiek sięgnął po skarby natury. Nie tylko w postaci węgla kamiennego, czy też w postaci wyprodukowanego węgla drzewnego. To my cały czas prowadzimy tą eksploatację, ale mając tą świadomość, jak bardzo szkodzimy i nie znamy potrzeb tego surowca, popełniamy błędy, o czym dzisiaj wielokrotnie mogliśmy usłyszeć i pewnie jeszcze usłyszymy w następnych debatach, w następnych wykładach. Jednakże kto pierwszy dostrzegł potencjał ognia? No przecież wiemy chyba wszyscy praktycznie od dziecka, że już od zarania czasów i wieków człowiek sięgał po ogień. Wykorzystując go nie tylko do ogrzania się, do sporządzenia potrawy, ale także wykorzystuje ten ogień bardzo w sposób, powiedziałabym, przemyślany i przede wszystkim, co jest istotne dla naszego życia i czasu, to to, że cały czas rozwijamy technologię. Ten skok milowy, który pokonaliśmy już od niepamiętnych czasów praktycznie, od starożytności, przechodząc przez kolejne cywilizacje i będąc tu i teraz, możemy tylko obserwować, jak między innymi Giorgio Agricola w 1544 roku poczynił dzieło Metallica, która była przez 2 wieki Biblią w hutnictwie i górnictwie. Jednakże ten czas, który chciałabym z Państwem dzisiaj spędzić i zaprezentować, to czas przede wszystkim bardzo dużego trudu, jaki człowiek wkłada w to, aby móc pozyskać surowiec i ile energii musi włożyć w to, aby wyprodukować ten surowiec, który później wykorzystuje do dalszych swoich celów technologii. Węgiel drzewny wykorzystywany był w różnych gałęziach przemysłu i jest nadal wykorzystywany. Jednakże to on był pierwszy w epoce brązu, w epoce żelaza, tym surowcem, którym przyczynił się do wyprodukowania m.in. zbroi, broni, w tym mieczy, łuków, strzał, grot i mógł w ten sposób oto podążać i coraz bardziej rozwijać swoją cywilizację, chronić swoje ognisko, a co za tym idzie, przede wszystkim był w stanie znaleźć się w tym miejscu, w którym my dzisiaj tutaj jesteśmy. Zdjęcia prezentujące na fotografie są to fotografie z Bieszczad, naszych gór, gdzie wypalany jest węgiel drzewny w różnego typu, między innymi w mielerzach, a ostatnio oczywiście w tych retortach, w których
one były dlatego skonstruowane, ponieważ zapotrzebowanie na ten surowiec rósł i rosnąć będzie. Wykorzystywany jest w przemyśle chemicznym węgiel drzewny, w przemyśle farmaceutycznym, w przemyśle spożywczym. Ma ono naprawdę bardzo duże zastosowanie. Natomiast kto pierwszy sięgnął tak naprawdę po stal? Po stal sięgnął człowiek. To nasza ręka sięgnęła po to, aby wyprodukować w pierwszej kolejności broń. Broń, która służyła nam do pozyskiwania jedzenia. Jednakże to człowiek cały czas po nią sięga i nic innego mi nie pozostaje. Czy możemy wyłączyć dźwięk? Dziękuję. I nic innego mi nie pozostaje, aby na koniec w pewną puentą zakończyć swoje wystąpienie. Moi Państwo, tak bardzo nienawidzimy węgla. Tak dużo słyszy się od ekologów, aktywistów, że musimy zrezygnować z tego paliwa. Ja się zgadzam. Nigdy nie mówię, że jestem przeciwna. Jednakże uczulam na jeden bardzo ważny aspekt. Węgiel drzewny, węgiel kamienny, węgiel brunatny, czyli paliwa kopalne, w tym między innymi węgiel energetyczny i węgiel koksowy. Rozdzielmy te dwie bardzo osobno dwie sprawy. Ponieważ ja dzisiaj Państwu prezentuję historię węgla koksowego, tego, którego jeszcze mamy tak wiele w naszych strukturach geologicznych, w warstwach ziemi, tutaj w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z 35 kopalń zostało obecnie ich bardzo niewiele. W dniu dzisiejszego święta, 4 grudnia, kiedy mamy Barbarę, kiedy świętują górnicy brać górnicza, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że nie wyobrażam sobie Śląska bez węgla. Tego węgla, który możemy w sposób racjonalny, przemyślany dalej wykorzystywać, bo nie ma zamiennika do produkcji stali od węgla. To stal jest produkowana w tych ogromnych kadziach i do tego doszli już nasi pradziadowie, że tylko wtedy osiągnie ona największą jakość, kiedy będzie wypalana ruda z węglem, czyli żelazo z węglem. I w tym momencie, moi Państwo, nie byłoby tego pięknego budynku. Bylibyśmy na pewno gdzie indziej, w innym miejscu, może bardziej czystszym powietrzem oddychalibyśmy, ale to przecież my podjęliśmy tą decyzję. To właśnie lata 60. ubiegłego wieku spowodowały gigantyczny rozwój. Czy zdajecie sobie wszyscy z tego sprawę, że to jest zaledwie 100 ostatnich lat, kiedy mamy maszynę parową, ale dzięki niej możemy eksploatować jeszcze więcej i więcej i więcej różnego rodzaju nie tylko węgla, ale surowców. I to też właśnie, gdy będziemy kiedyś, być może spotkamy się na rozmowie, w kuluarach, czy będziecie Państwo podejmować taką dyskusję, przypomnijcie sobie mój wykład, kiedy opowiadałam Wam o tej stali, która przyczyniła się do rozwoju cywilizacji. I bez tego nie zapominajmy i nie uciekajmy. Nie wstydźmy się. To my podjęliśmy te kroki. Z jaką szkodą dla środowiska naturalnego? To już trzeba zapytać kolejnych decydentów, kolejnych producentów, którzy podejmują te decyzje, a my korzystamy z tej technologii. Czy każdy z nas prawie ma telefon w swojej kieszeni, czy ręce, czy torebce? Czy oglądacie Państwo telewizję w domu? Czy przyjechaliście tutaj samochodem, tramwajem, autobusem? Znajdźcie wtedy odpowiedź, ile stali znajduje się w tym pojeździe, w tym urządzeniu, w tym mikrofonie, który tutaj teraz w ręku trzymam. Na to i inne pytania bardzo chętnie odpowiem Państwu zaraz po debacie. Natomiast, aby nie postrzegać mnie, że ja tak bronię tego węgla, owszem, bronię dlatego, bo on się sam nie obroni, on nie przemówi. Nie może być on wyciągnięty jak dziecko z łóżka w nocy, wykorzystany, a następnie porzucony
i zaniedbany i jeszcze niszczy się mu opinię. Pamiętajmy, że węgiel koksowy to jest nasza przyszłość. To dzięki temu mogliśmy wylecieć na orbitę. To dzięki niemu możemy dzisiaj funkcjonować w ciepłych pomieszczeniach, ponieważ to on został przez człowieka w taki sposób wykorzystany, aby można było dzisiaj cieszyć się tą chwilą, tą cywilizacją i być w tym miejscu, być może, a innym na naszej błękitnej planecie. I nie byłabym też sobą, gdybym nie przedstawiła krótkiego kalendarium. Być może warto wyświetlić te parę slajdów. Pozwolicie Państwo, że zamilknę, tylko zostawię Was z historią, która będzie sięgała aż XIII wieku do czasów współczesnych. Padną tu nazwiska, padną wydarzenia, które zostały zapisane w kartach historii, a my tą historię cały czas dopisujemy. Wiek VI, starożytne Indie, stal nazywana wódz. Kolejno III wiek naszej ery. Chiny są uważane za pierwszych masowych producentów stali. Wiek IV, żelazny Subdeli, który do dnia dzisiejszego możemy się nim cieszyć i obserwować go. IX wiek na Bliskim Wschodzie opracowano stal damasceńską, do tej pory produkowaną. XII wiek, Sri Lanka, największe na świecie dostawcą stali, jeśli chodzi o tygle. I w końcu wiek XVIII, gdzie wkracza koks. Z ciekawostek, w roku 1796 w Dąbrowie Górniczej wyprodukowano pierwsze kawałki koksu. I co dzieje się w wieku XIX? Oczywiście wprowadzono proces Wassermana. Był on bardzo niedrogim procesem przemysłowym w masowej produkcji stali. W 1865 wprowadzano do pieca z otwartym paleniskiem, gdzie można było produkować stal w 10-krotnym większym tonażu. I lata 60. tak naprawdę to jest ten czas roku w wieku XIX, kiedy ruszyła lawina i postęp prac. Dlatego, moi Państwo, nazwałam dzisiejszy wykład skok milowy od węgla drzewnego do stali. I lata 50., 60. tak naprawdę do dziś bardziej wszechobecna będzie we świecie stal. I czyż nie abstrakcją jest to, zadajmy sobie pytanie, kiedy wsiadamy w samolot i wyruszamy na wakacje. Nie byłoby tego samolotu, gdyby nie stal. Wszystko byłoby abstrakcją. Zaczynając od tego węgla pierwiastkowego, którego nam pięknie pan doktor przedstawił, przechodząc przez fluoreny, przechodząc przez grafeny, to wszystko jest pierwiastek z węgla. My sami jesteśmy ubrani i stanowimy większą część w naszym organizmie. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne wykłady, a po fachową informację zapraszam również do Instytutu Nauk o Ziemi, Będzińska 60 w Sosnowcu, wykłady fakultatywne, gdzie ucztę prowadzę ze studentami, rozmawiając i dyskutując na tematy bardziej zaawansowane, bardziej w teorię obsadzone, tak jak pan doktor nam przedstawił, bardzo naukowe podejście, ale ten temat należało tak właśnie przekazać. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia za rok. Bardzo dziękujemy. Profesor Iwona Jelonek, Uniwersytet Śląski.